W dzisiejszym odcinku na mapie godzina drogi, a w rzeczywistości 0 autobusów, 0 planu. Tylko przypadek i nieznajomy z kluczykami. Po drodze ksiądz z Etiopii. Kościół, którego nie znałem. Zaproszenie, którego nie planowałem. Góra kuszenia, zamknięta, ale duch miejsca otwarty. Następnego dnia mam wyścig z czasem. Samolot o 19, a ja nie mam transportu. Msza trwa 5 godzin. 5! Samolot za niedługo i mam obietnicę do dotrzymania córce. Zobacz, co się wydarzyło w ciągu tych 24 godzin, których nie zapomnę nigdy. Autobus z Jerozolimy do Jericho. Myślałem, że to będzie prosta sprawa, a praktycznie nie ma bezpośredniego połączenia. Taka polityka tutaj, tak na przekór, aby nie było łatwo żyć ludziom. Turyści dojeżdżają tam tylko autobusami wycieczkowymi. Pytałem wielokrotnie na dworcu autobusowym, jak dojechać do Jericha. W końcu jeden gość zasugerował mi tą linię autobusową i powiedział, że po drodze się przesiądę. This one, okay, thank you brother, thank you. Jericho leży za niewidzialną granicą polityki, strachu i punktów kontrolnych. Ale Palestyna ma swoje ścieżki. W pewnym momencie kierowca zawołał mnie do siebie i mówi: jeden z pasażerów jedzie do Jericha i ma auto, pomoże ci. Bądź gotowy za 5 minut, wysiadacie. I wskazał na pana po 50 w pierwszym rzędzie. Wygląda na sympatycznego. Thank you so much. Shukran. Ale mam szczęście, pan mnie tu zabierze do Jericho i nie muszę jeździć drugim autobusem. Pomyliłem się trochę i źle obliczyłem przystanki. Pojechałem za daleko, a kierowca autobusu znalazł po prostu pasażera, który mnie weźmie do samego Jericho i to ten pan, który tu ze mną idzie. No, dobre rzeczy przychodzą. Wojskowi, którzy dzisiaj mnie przycisnęli, to jest ta rekompensata chyba wszechświata, że nie tylko złe rzeczy spotykają, tylko jest balans. Złe rzeczy i dobre rzeczy. Kolejna przygoda, taki mój styl podróżowania. Warto pytać, wtedy wiele drzwi się w życiu otwiera. Uwielbiam takie nieprzewidywalne akcje. Po drodze do Jericha kierowca zgarnia jeszcze księdza. Słuchajcie, co za niesamowita historia. Wsiadł właśnie ksiądz i mówi, że jest z Etiopii, a ja mówię, że byłem tam kilka tygodni temu i wymieniamy właśnie spostrzeżenia na temat Etiopii, gdzie byłem, pyta się mnie. No coś niesamowitego i obydwoje jedziemy właśnie do Jericho. Amazing. Cheers. Dojeżdżamy do Jericha. Najpierw wysiada ksiądz. Zaprasza mnie do siebie. Kościół wygląda na nowiutki, aż pachnie świeżym tynkiem. Towarzyszę mu przez chwilę, ale bije się z myślami, bo chętnie bym poznał jego historię, ale no czas mnie goni. Góra kuszenia nie będzie czekać na mnie po zmroku, a robi się już późno. Muszę coś wybrać. I come later. I will come later. Wypowiadam te słowa i sam w nie w sumie nie wierzę, że tutaj wrócę, a jednak okażą się prorocze. Mam jeszcze kawałek tego wieczoru i jutrzejsze przedpołudnie na eksplorację Jericho. Niewiele, ale lubię takie akcje pod presją. Ruszamy z kierowcą dalej. Po drodze mijamy mur z napisem Jericho, najstarsze miasto świata. Życie toczy się tutaj od 10 000 lat. Przed nami na horyzoncie wznosi się słynna Góra Kuszenia. Docieramy niedaleko mojego pensjonatu. Żegnam się z kierowcą, podróż kosztuje mnie $10. W sumie niewiele jak za 40-kilometrową trasę. Dochodzę do pensjonatu, brak jakichkolwiek szyldów. Adres się zgadza. Otwieram bramę i drzwi wejściowe. Hello? Hi. Hi, how are you? Nie ma nikogo. Jestem sam, pomimo że jest to pokój dzielony na 4 osoby, ale mam go kompletnie całego dla siebie. Ważne, że ktoś się dzisiaj zjawi. Zostały trochę powyżej 30 godzin, jakie mam tutaj w Palestynie. Śmigam na Górę Kuszenia, ale przed chwilą właśnie dostałem informację, że na skutek strajków, jakie panują w Izraelu w tym czasie, wszystkie loty z lotniska Ben Gurion są odwołane.
Nie wiem, czekam na informację od mojego przewoźnika. Miałem wylecieć jutro o 21 do Krakowa. Zobaczymy. Biorę też pod uwagę, że mogę przekroczyć granicę z Jordanią, czego bardzo nie chcę robić, bo wbiją mi pieczątkę, a to uprzykrzy moje dalsze podróżowanie w krajach arabskich. No to jest już taka ostateczność. No nic, czekam na razie, a na razie to tu świeci pięknie słoneczko. Dobra, nie mam na to wpływu. Tu nawet się nie zdenerwowałem taką sytuacją, może to nawet będzie jakaś kolejna przygoda. 20 minut ostrego marszu. Podobno wokół cisza jak makiem zasiał. Tylko ja, kamienie i sporadycznie budynki wokoło. Kurz unosi się spod butów. Słoneczko powoli się chowa za wzgórza. Uwielbiam te chwile tuż przed zachodem słońca. Świat wtedy robi się taki miękki, jakby przez chwilę mniej się spieszył. W oddali na skale widzę wkomponowany w skałę budynek. To pewnie klasztor, myślę sobie. Jericho lubi chować cuda w górach. Jest też opcja wjechania kolejką, ale bez przesady. To nie jest duże wzniesienie, a ruch mi się przyda. Zmęczenie wieczorem to mój dobry patent. Wtedy się lepiej śpi, a głowa nie krąży w kółko po smutkach i tęsknotach. Bo prawda jest taka, jak się człowiek zatrzyma, to myśli go dogonią, a czasami w podróży lepiej, żeby nie weszły zbyt mocno. Dochodzę w końcu pod bramę. Zamknięte. Kolejka nie chodzi, a księża właśnie opuszczają teren świątyni. Godzina spóźnienia i już po moich planach. Trudno. Może jutro się uda wejść do środka. Mam chwilę, to polatam dronem wokół tej góry. To miejsce z lotu ptaka wygląda jak gniazdo osadzone na skale. Może tak widział to diabeł, gdy kusił? Może tak widział to Chrystus? Jak już spojrzymy w górę, to widać coś jeszcze. Na samym czubku, za murem, stoją ruiny. Obrys kamiennych murów dziwnie znajomy. Ktoś mógłby powiedzieć, że przypomina, powiedzmy coś bardzo anatomicznego. A w rzeczywistości to pozostałości klasztoru krzyżowców z XI wieku, który kiedyś stał na tym szczycie. Ciekawe, czy da się tam wejść. Nie wydaje mi się, ale jutro rano postaram się to sprawdzić. Bo jak coś wygląda jak tajemnica, to znaczy, że warto tam się zbliżyć. Z bliska klasztor wygląda zaskakująco świeżo. Osadzony w pionowej ścianie skały, jakby ktoś go tam przykleił i powiedział: zobaczymy, czy się utrzyma. No i się utrzymał. To grecko-prawosławny klasztor wybudowany pod koniec XIX wieku, ale oparty na tradycji, która sięga IV wieku. Wtedy to pustelnicy zaczęli się tu osiedlać, wierząc, że właśnie w tej grocie Jezus spędził 40 dni postu i modlitwy, zanim przyszedł do niego diabeł z 3 propozycjami. Klasztor ma kaplicę, kilka pokoi, balkony i zawieszony ponad doliną taras, z którego rozciąga się widok na Jericho, Dolinę Jordanu i aż po horyzont Morza Martwego. Ruszam do pensjonatu, chcę od razu uregulować rachunek za nocleg, żeby jutro nie było nerwówki. A tu ząg. Płatność tylko gotówką. No i zaczyna się wieczorna przygoda. Poszedłem do bankomatu, ponad 5 km. Karta nie działa. Drugi bankomat to samo. Więcej opcji tutaj nie ma. Coś te polskie karty bankomatowe nie są uznawane w Palestynie. No nic, trudno. Coś wymyślę na pewno. Wróciłem do pensjonatu i mówię tej pani, co jest grane. Szukamy wspólnie planu B. No i przychodzi jej brat, mówi: kup coś w sklepie tutaj na rogu, a będziesz mógł wziąć cashback. I tak się ratuje. O dziwo, ta polska karta w sklepie działa. Cud. Takie to są podróże. Ciągłe kombinowanie, ale właśnie za to je kocham. Dzień drugi. Cześć, dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Solo po planecie. Jesteśmy w Jericho, najstarszym zamieszkałym miejscu na ziemi, datowane na 8000 lat przed Chrystusem. Mam wylot za około 11 godzin, próbuję się tu dostać, czekam już 1,5 godziny na to miejsce. Jest napisane, że codziennie otwarte od 8 do 17. Nie ma tu nikogo, widzę, że tam jakieś prace wykopaliskowe prowadzą. No zaczyna się lekka moja nerwówka, bo chciałem zobaczyć jeszcze kilka miejsc, a miejsce wygląda na to, że będzie dopiero otwarte za pół godziny. Z pozoru zwykła, kamienna sadzawka z cicho szemrzącą wodą. Ale to nie jest jakaś tam zwykła fontanna. To źródło Elizeusza, z którego według tradycji prorok Elizeusz uzdrowił wodę Jericha.
Historia mówi, że mieszkańcy przyszli do niego z problemem. Woda była zatruta, ziemia nie rodziła. Elizeusz wrzucił do źródła sól i powiedział: tak mówi Pan, uzdrawiam tę wodę. Nie będzie już z niej ani śmierci, ani nieurodzaju. I od tamtej pory ponoć to źródło daje czystą, życiodajną wodę. Jest też tutaj zapisany rekord geograficzny. Jesteś właśnie w najniżej położonym punkcie na powierzchni Ziemi. To nie tylko geografia, to symbol. Miasto, które powstało najniżej, a przetrwało najwyższe burze w historii. Nie mam co czekać, udaję się na kolejkę. Wprawdzie zawsze pokonuję takie dystanse na piechotę, ale nie mam wyjścia, bo walka z czasem, słuchajcie moi drodzy, walka z czasem. 60 szekli, czyli jakieś 80 zł. Na starcie miała ruszyć ona wcześniej, ale Bliski Wschód rządzi się swoimi prawami, jak widzicie. W końcu rusza. Wsiadam jako pierwszy turysta dnia. W wagoniku upał daje ostro. Odczuwam lekkie napięcie, bo zostały mi zaplanowane 2 godziny na zobaczenie 2 miejsc. A wagoniki prędkością nie grzeszą. Kilka minut i jestem u celu. Po drodze oczywiście są sklepiki z pamiątkami. Przekraczam bramę, która była zamknięta dnia poprzedniego. Kilka schodów i jesteśmy w klasztorze. Jeszcze tylko muszę się ubrać. Jestem dobrze przygotowany na takie okazje. Często do różnych świątyni nie wpuszczają w krótkich spodniach. Więc tu mnie Pan zatrzymał, zagwizdał. Myślał, że jednak nie wejdę. Ale zrobiłem na nim chyba wrażenie, kiedy wyciągnąłem te dopinane spodnie. Już jestem gotowy. Chodźmy. Okej? انت احلى بلاد يعني. Thank you. Klasztor wcale nie jest pusty, jak myślałem, że będzie o tej porze. Autobusy dowiozły tu całe grupy. Nie czekali na kolejkę. Przyjechali od strony, gdzie ja wczoraj odbiłem się od bramy. W środku tłum. Księża w czarnych habitach próbują ogarnąć spokój w tych pomieszczeniach. To klasztor grecko-prawosławny. Miejsce żyje swoją legendą. Mówią, że pierwsi pustelnicy mieszkali tu już w IV wieku. Żyli w tych grotach, odcięci od świata. Walczyli nie tylko z głodem i upałem, ale i ze swoimi myślami. W jednym z pomieszczeń spotykam tłum skupiony wokół pastora. Nie wiem, w jakim języku mówi, chyba amharski. Słowa płyną jak modlitwa. Czekam cierpliwie, aż skończą. Ktoś szepcze mi do ucha, że tam w tej małej dziurze jest kamień. Ten, przy którym Chrystus rozmawiał z diabłem. Grota jest malutka. Trzeba się schylić, żeby się przecisnąć. W środku cisza innego rodzaju. Dotykam tego kamienia i coś mnie na chwilę zatrzymuje. Może to siła sugestii? A może rzeczywiście bije od niego coś, co trudno ubrać słowa? Ciężar czasu? Pamięć tych wszystkich, którzy tu klęczeli przede mną? Chwilę trwam w tej ciszy, czując, że świat na chwilę zwolnił. Wychodzę z klasztoru. Myślałem, że stąd wyjdę na górę kuszenia, ale nie. Droga prowadzi tylko z powrotem na dół. Na szczyt nie ma niestety dostępu, ale widzieliście go z lotu ptaka. No cóż, trudno. I wtedy dźwięk WhatsAppa. Wiadomość od cioci. Lotnisko w Tel Awiwie jest zamknięte na razie. Krew odpływa mi trochę od twarzy, zegar tyka. Obiecałem córce, że wrócę na jej urodziny. Ma je za 2 dni. Nie ma opcji, żebym zawiódł. Zamiast panikować, szukam wyjścia. Już się rozeznałem w necie. Jest opcja na lot do Krakowa z Ammanu, stolicy Jordanii. W sumie niedaleko. Wchodzę na teren wykopalisk. Ruiny antycznego Jericha. Miejsce, które pachnie czasem. Najstarsze miasto świata. 10 000 lat temu ludzie osiedlili się tu, bo była woda i można było przetrwać. Chodzę wśród pozostałości tych pradawnych murów. Tych samych, które według Biblii miały runąć pod dźwiękiem trąb Jozułego. Archeolodzy mówią, że te mury mają 8, 9, a może 10 000 lat. Miały około 9 metrów wysokości w najlepszych czasach i 2 metry grubości. Masywne fundamenty, resztki wież, fragmenty fortyfikacji, które dziś są tylko cieniem dawnej potęgi. Ruiny Jericha są trochę jak stary rękopis, taki wyblakły, poszarpany, ale każda linia coś znaczy. To nie jest wykopalisko jak z filmów, tu trzeba uruchomić trochę swoją wyobraźnię.
Tu trzeba chcieć słyszeć głosy ludzi, którzy przed tysiącami lat zbudowali swój świat właśnie tutaj, na skraju tej pustyni. Znaleziono tutaj jedną z najstarszych wież obronnych świata. Miała około 8 metrów wysokości z wewnętrznymi schodami. Zbudowana 8000 lat przed naszą erą. Koniec z robotą. To znaczy na 2 dni. Później jest gorsza robota, mnie czeka, mianowicie edycja. Muszę się dużo nauczyć, ale moja 3-miesięczna podróż kończy się, no jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, bo jeszcze dalej jestem w Jericho i muszę dotrzeć do Jerozolimy, a nie jest to takie łatwe, bo muszę dojść 8 km do skrzyżowania, skąd albo złapię jakiegoś stopa, albo autobus, bo izraelskie autobusy nie jeżdżą tu do Jericha, bo to jest Palestyna, więc no dla nich. Jedyne jak tu turyści docierają, to po prostu prywatnymi autobusami. Ja nie spotkałem nikogo ani wczoraj, ani dzisiaj, żeby się tak kręcił jak ja. Także jestem podekscytowany, wracam do Polski. Szykujcie te grille, szykujcie kiełbasy i różne wegańskie potrawy. Coś mi się odgrzało, ale się cieszę, że wracam. Pojawia się ta moja podpowiedź intuicji. Głos w głowie. Michał, idź do tego etiopskiego kościoła. To jest po drodze. Może ktoś ci pomoże. Na wejściu witam nieznajomy ksiądz. To chyba proboszcz. Tu w tym kościele etiopskim, nieopodal miejsca, gdzie według tradycji chrzczono Jezusa, duchowo żyje wspomnienie święta Timkat. Timkat w Etiopii to święto chrztu, odnowienie, barwne procesje, całe miasta zanurzone w świętej wodzie, radość, muzyka, kadzidła. Tu jest ten sam duch, ale ciszej, skromniej, głęboko. Tak się składa, że byłem tam 19 stycznia, dokładnie w dzień święta Timkat, kiedy święte baseny Fasilidesa w Gondarze napełniają się wodą i historią. Tysiące ludzi ubranych na biało, śpiewy, dym kadzideł, święte taboty niesione na ramionach kapłanów, a to było coś więcej niż rytuał. To było jak cofnięcie się w czasie, jakby chrześcijaństwo miało tu swoje źródło, zupełnie inne niż to, które znamy z Europy. I powiem jedno, jak raz zobaczysz Timkat w Gondarze, to już nigdy nie spojrzysz na chrzest tak samo. Mam to wszystko nagrane, odcinek czeka w kolejce do montażu. Była tam też taka historia, jak nastolatek ukradł mi telefon w tym tłumie, ale złapałem go i odzyskałem telefon. Grupa mężczyzn mocno go sprała i przekazała w ręce policji. Odbyła się nawet sprawa sądowa na poczekaniu, w której musiałem uczestniczyć. Chłopak miał 13 lat i został wysłany z innej części kraju na czarną robotę przez starszych kolegów po fachu. Zapytałem sędziego, co go czeka. Dostał wyrok 2 lata w więzieniu. Zgłosiłem od razu swój sprzeciw, że ja nie wnoszę żadnego zażalenia i żeby go wypuścili. No, młody chłopak pogubiony, nie wie co robi. Ale na nic się zdały moje prośby. Takie mamy tutaj procedury. Nie tolerujemy takiego zachowania i koniec. Usłyszałem od sędziego. I tyle go widziałem. Pytam mojego znajomego księdza przez translatora, czy ktoś jedzie do Jerozolimy? I nagle uśmiech losu. Mężczyzna obok mówi, ja jadę, ale po mszy. Kamień mi spadł z serca. Samolot o 19:00? Spokojnie, mówi, zdążymy. Zasiadam więc w kościele i tu zaczyna się coś, czego nie zapomnę do końca życia. Liturgia jak teatr sacrum. Ołtarz schowany za 3 drzwiami. Zasłony poruszają się, raz otwierają, raz zamykają. No niesamowity widok. Księża okrążają ołtarz wewnątrz. Niewiele widać. Kadzidła unoszą się w powietrzu. Śpiewy, rytm, ruch. Kobiety w białych strojach i ich ustach. Zasłony zamknięte. Modlitwa trwa. Zasłony otwarte. Modlitwa też trwa. Czas się jakby tutaj trochę zatrzymał. Mija godzina. 2, 2,5. No zaczynam się wiercić i trochę denerwować. Czas upływa. Wychodzę, pytam, ile to jeszcze potrwa? Jeszcze chwilę. I to jest to trochę, że nikt nie wie w sumie ile. Wracam na swoje miejsce w rzędzie. 3:00 po południu, nerwy mi rosną. W końcu po 5:00 godzinie modlitw, koniec. W końcu jedziemy. Droga mija szybko. Jerozolima za 45 minut, dworzec, pociąg na lotnisko. Jestem na miejscu na godzinę przed odlotem, wszystko się udało.
Co to były za 24 godziny, a teraz lecę, bo obiecałem, na urodziny córki. I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could